9 stycznia. Gdyby zrobił to zwykły człowiek, trafiłby do więzienia. On został prezydentem. I to nie jest metafora, to fakt, który mówi więcej o władzy niż 1000 deklaracji o praworządności. Bo jeśli prawo nie zadziałało wtedy, gdy chodziło o najpotężniejszego człowieka świata, to skąd wiesz, że zadziała, gdy chodzi o kogokolwiek innego? Na środku tej historii stoi Richard Nixon. Zacznijmy od tego, co nie podlega dyskusji. Afera Watergate była przestępstwem. Nielegalne włamanie do siedziby Partii Demokratycznej, podsłuchy, kradzież informacji. Ale to nie samo włamanie było kluczowe. Kluczowe było to, co wydarzyło się później. Tuszowanie, płacenie za milczenie, niszczenie dowodów, naciski na świadków, utrudnianie śledztwa. To są konkretne czyny karne, a nie polityczne opinie. I to nie był jednorazowy błąd. Watergate było tylko fragmentem większego mechanizmu. Istniała tajna grupa operacyjna zwana Plumbers. Oficjalnie miała chronić państwo przed przeciekami, w praktyce zajmowała się włamaniami, kradzieżą dokumentów i nielegalnymi operacjami przeciwko przeciwnikom politycznym. Działała poza prawem, ale z pełną wiedzą władzy. Równolegle prowadzono nielegalne podsłuchy. Dziennikarze, aktywiści i politycy byli inwigilowani bez nakazów sądowych. Konstytucja została zignorowana. Prawo federalne zostało zignorowane. Wszystko pod hasłem bezpieczeństwa narodowego. To jest moment, w którym władza sama decyduje, że stoi ponad prawem. Do tego dochodziła lista wrogów. Spis obywateli uznanych za zagrożenie dla prezydenta. Wobec tych ludzi uruchamiano kontrole podatkowe, naciski administracyjne i działania mające ich zastraszyć lub zniszczyć zawodowo. To nie była debata polityczna, to była represja i to nadal nie koniec. Afera Chennault oznaczała potajemne sabotowanie rozmów pokojowych kończących wojnę w Wietnamie, bo pokój mógł zaszkodzić kampanii wyborczej. Wojna trwała dłużej. Ludzie ginęli dłużej. Polityczna kalkulacja wygrała z interesem państwa. Równocześnie prowadzono tajne bombardowania Kambodży. Naloty odbywały się bez wiedzy kongresu. Dokumenty wojskowe były fałszowane, by ukryć prawdę. To było obejście konstytucyjnej kontroli nad wojskiem. Decyzje o śmierci tysięcy ludzi zapadały poza jakąkolwiek odpowiedzialnością. Była też afera podatkowa. Manipulacje księgowe i fikcyjne darowizny pozwalały unikać podatków. Zwykły obywatel w takiej sytuacji mierzyłby się z zarzutami karnymi. Tutaj skończyło się na dopłacie. Każdy z tych czynów osobno mógłby zniszczyć karierę polityczną. Razem tworzą obraz systemowego łamania prawa i wtedy pojawia się argument obronny. Nie został skazany przez sąd. To prawda. Ale nie dlatego, że był niewinny. Dlatego, że proces został zatrzymany. Rezygnacja z urzędu nie była aktem skruchy. Była ruchem strategicznym. Ułaskawienie, które nastąpiło później, nie było dowodem niewinności. Było decyzją polityczną, która zamknęła drogę do odpowiedzialności karnej. Osiągnięcia w polityce zagranicznej nie kasują przestępstw. Skuteczność nie jest immunitetem. Kontekst epoki nie legalizuje łamania prawa. To wszystko są wyjaśnienia systemu, nie usprawiedliwienia. I tu jest sedno tej historii. Nixon nie uniknął odpowiedzialności dlatego, że prawo zadziałało. Uniknął jej dlatego, że był zbyt wysoko. System wybrał stabilność zamiast sprawiedliwości. Dlatego to nie jest historia o jednym człowieku. To pytanie o to, czy prawo obowiązuje wszystkich, czy tylko tych, którzy nie mają władzy. I jeśli to pytanie cię niepokoi, to znaczy, że działa dokładnie tak, jak powinno. Od dawna wiadomo, że władza potrafi manipulować ludźmi wokół siebie, ale rzadko mówi się o tym, jak skutecznie potrafi tuszować własne przestępstwa i jak często jej się to udaje, więc czy Nixon był przestępcą? Odpowiedzcie sobie sami, ale to nie koniec wydarzeń z 9 stycznia. Zapraszam na kolejną część. 1433 rok przyniósł jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach polskiego prawa, kiedy król Władysław
Jagiełło nadał w Krakowie przywilej szlachcie, który znacząco ograniczał nadużycia sądowe wobec stanu szlacheckiego. Akt ten wzmacniał zasadę nietykalności osobistej oraz wprowadzał większą kontrolę nad samowolą urzędników i sędziów królewskich. Przywilej krakowski był elementem długiego procesu kształtowania się pozycji politycznej szlachty i stopniowego ograniczania władzy monarszej na rzecz prawa. W praktyce oznaczał większe bezpieczeństwo majątkowe i osobiste dla uprzywilejowanego stanu oraz zapowiadał dalszy rozwój ustroju opartego na przywilejach i zgodzie elit. Decyzja Jagiełły miała dalekosiężne skutki, ponieważ stała się jednym z fundamentów późniejszej demokracji szlacheckiej i systemu prawnego Rzeczypospolitej. Wydarzenie to jest potwierdzone w opracowaniach encyklopedycznych, zbiorach akt prawnych oraz biografiach historycznych, które jednoznacznie wskazują jego znaczenie dla rozwoju polskiego prawa i relacji między monarchą a szlachtą. 1654 rok zapisał się mrocznie w historii miasta Zielona Góra, kiedy doszło do spalenia na stosie Katarzyny Funke, oskarżonej o czary. Proces był typowym przykładem XVII-wiecznej histerii związanej z polowaniami na czarownice, w których strach, plotki i religijne uprzedzenia zastępowały dowody. Katarzyna Funke została aresztowana, poddana brutalnym przesłuchaniom i torturom, które miały wymusić przyznanie się do winy. W realiach epoki takie zeznania uznawano za wystarczające, mimo że były efektem cierpienia i presji. Wyrok śmierci przez spalenie miał charakter pokazowy i służył zastraszeniu lokalnej społeczności. Sprawa ta pokazuje, jak łatwo władza sądowa mogła stać się narzędziem przemocy wobec jednostki pozbawionej ochrony prawnej. Egzekucja Katarzyny Funke jest dziś symbolem niesprawiedliwości, irracjonalnego lęku oraz tragicznych konsekwencji braku rzetelnego procesu i praw człowieka w dawnych systemach prawnych. 1964 rok przyniósł gwałtowne zamieszki w strefie kanału panamskiego, znane jako Flag Riots, które stały się jednym z najpoważniejszych kryzysów w relacjach Panamy z rządem USA. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był spór o prawo do wywieszania flagi Panamy na terenie kontrolowanym przez Stany Zjednoczone, co dla Panamczyków symbolizowało wieloletnie upokorzenie i ograniczoną suwerenność. Demonstracje szybko przerodziły się w brutalne starcia między cywilami a wojskami USA stacjonującymi w strefach kanału panamskiego. W wyniku walk zginęli cywile, a setki osób zostały ranne, co wywołało międzynarodowe oburzenie i zerwanie stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Wydarzenia te miały długofalowe konsekwencje, ponieważ zapoczątkowały proces negocjacji, który po latach doprowadził do stopniowego przekazania kontroli nad kanałem panamskim Panamie. Zamieszki stały się symbolem walki o godność narodową, sprzeciwu wobec dominacji mocarstw oraz przełomowym momentem w historii Ameryki Środkowej, co potwierdzają dokumenty dyplomatyczne, opracowania encyklopedyczne oraz analizy instytucji badawczych. 2007 rok zapisał się jako moment przełomowy w historii technologii, gdy Steve Jobs zaprezentował podczas konferencji Macworld nowe urządzenie, które połączyło telefon, odtwarzacz multimedialny i mobilny dostęp do internetu w jednej formie. Wystąpienie to nie było zwykłą premierą produktu, lecz starannie zaplanowanym pokazem zmiany sposobu, w jaki ludzie komunikują się z technologią. Jobs zaprezentował dotykowy interfejs, obsługę gestami oraz koncepcję ekranu bez fizycznej klawiatury, co w tamtym czasie uznawano za ryzykowne. Prezentacja wywołała ogromne zainteresowanie mediów i branży, a zaprezentowane rozwiązania szybko stały się nowym standardem dla całego rynku. Wydarzenie to zapoczątkowało erę smartfonów, wpłynęło na rozwój aplikacji mobilnych, zmieniło sposób korzystania z internetu i komunikacji oraz przyczyniło się do powstania nowego ekosystemu cyfrowego, którego
skutki są odczuwalne do dziś. Znaczenie tej prezentacji potwierdzają archiwa prasowe, analizy muzealne oraz opracowania historyczne poświęcone rozwojowi technologii konsumenckiej. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, wróćcie do poprzednich, w którym między innymi przyjrzeliśmy się im mrocznej historii wampira z Zagłębia czy sprawy Nikoli Tesli oraz Elvisa Presleya. A już w następnym materiale zajmiemy się kolejną sprawą, w której fakty mieszają się z tajemnicą, a oficjalne wersje wydarzeń nie dają pełnych odpowiedzi. Zostańcie z nami do następnego.